Witam wszystkich ponownie. Dziś zrobimy pyszny deser, idealny na upalne dni. Słodki, kremowy i delikatny. Roladę bezową, lekką w środku i puszystą jak chmurka. Po wierzchu lekko chrupiącą. Do tego truskawki, pyszny krem i galaretka. Zapraszam na przepis. Składniki wypisałam również pod filmem. Zaczynamy jeden dzień wcześniej od przygotowania sobie truskawkowej galaretki w pół litrze wrzątku, czyli tradycyjnie. Musimy to zrobić wcześniej, żeby zdążyła nam stężeć. Jak jest dobrze rozmieszana, przelewamy ją do płaskiego pojemnika, tak żebyśmy później mogli z niej wyciąć płaski kształt do środka naszej rolady. Mam tutaj w misie robota 8 białek. Jest ich aż tyle, dlatego że chcę, żeby moja rolada była zrobiona z dużej blachy piekarnikowej, żeby było co dzielić. 8 białek ubijamy na sztywno. Jak się tylko spienią, to dodajemy cukier. Najlepiej taki drobny do wypieków. Jego mam 450 gramów. I z cukrem już będę ubijała dobre kilka minut, żeby on nam się w środku roztarł. Białka spienione dosypuję cukier, najlepiej partiami. Po dosypaniu już całego ucieramy mocno jeszcze, ażeby się całkiem roztarł, około 5-6 minut. Beza jest już ubita, sztywna. Musimy teraz jeszcze dodać do niej łyżkę mąki ziemniaczanej i łyżkę octu jabłkowego lub winnego. I jeszcze krótko zamieszać. I gotowe. Bezę wykładam, tak jak już mówiłam, na blaszkę od piekarnika, którą wyłożyłam sobie papierem do pieczenia. Jeśli chcecie, możecie zrobić mniejszą bezę o połowę i wtedy rozsmarować ją w dużej prostokątnej blaszce do ciasta. Rozsmarowujemy ją delikatnie po całości. Tak przygotowaną bezę wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 150 stopni z termoobiegiem i będziemy piekli około 25 minut na środkowej półce. I gotowa. Bezę zdjęłam z blaszki, na razie ją zostawię na chwilę na bok, niech sobie odrobinę przestygnie, a do misy robota wleję 400 ml śmietanki kremówki mocno schłodzonej, to ważne, żeby się ubiła, i 250 g serka mascarpone, czyli taki standardowy krem do ciast, do tortów. Dodam również odrobinę cukru pudru. Tutaj już dowolnie, możecie dać odrobinę, możecie w ogóle pominąć. Ja dam 2 płaskie łyżki cukru pudru. I ubijamy, aż masa zgęstnieje. I krem gotowy. Teraz tak, bezę będę zwijać tą stroną do zewnątrz, więc potrzebuję ją odwrócić. Możemy użyć papieru do pieczenia, drugiego, i delikatnie odwrócić ją do góry nogami. I odwrócona. Ona się troszkę kruszy, ale to w ogóle nie przeszkadza. Beza to do siebie ma.
I możemy zdjąć teraz papier, na którym się piekła. Jak nie jest już ciepła, możemy smarować kremem. Pamiętacie galaretkę, którą zrobiliśmy wcześniej? Też damy ją tutaj do środka. Ale to za chwilę. Na bezę wykładamy większość kremu. Zostawiam sobie dosłownie odrobinkę, kilka łyżeczek na wierzch, żeby zrobić parę różyczek. Ale nie musicie w ogóle tak robić. Rozsmarowuję delikatnie po całości. Nie musi być jakoś idealnie, bo to jak przy zwijaniu i tak się ładnie ułoży. Teraz najtrudniejsze w zasadzie zadanie. Przełożyć galaretkę na naszą bezę. Będę zawijała wzdłuż długiego boku, więc położę sobie ją tutaj przy początku. Pierwszy z brzegu zdejmę i teraz łatwiej nam już będzie te pozostałe wyjąć. Paski galaretki układamy z brzegu, bo to będzie nasz środek. Tyle mi do środka wystarczy. Dodam również kilka truskawek do środka. Je oczywiście pokroję troszkę drobniej. I zwijamy naszą roladę delikatnie do środka, pomagając sobie papierem do pieczenia. Roladę przełożyłam sobie na dużą deskę. Papier możemy zabrać delikatnie. I teraz jeszcze pozostały krem. Przełożę sobie go do woreczka strunowego z końcówką, żeby go wycisnąć. Jest go niewiele, więc nie ma co brudzić nic innego. Wyciskamy dosłownie kilka różyczek na samej górze naszej rolady. Do bitej śmietany przyczepią nam się kawałki truskawek. I nie będą spadać. Dekorujemy nimi po wierzchu. I jeszcze coś zielonego, u mnie melisa. I gotowe. Można kroić i próbować. Jeśli podobał się Wam mój przepis, próbujcie zrobić taką w domu. Koniecznie piszcie w komentarzach, czy Wam smakowało. Dajcie łapkę w górę i naciśnijcie subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi przepisami. Po więcej pomysłów na pyszne ciasta i różne inne dania znajdziecie również na mojej stronie swojskiejedzonko.com oraz na moich playlistach na YouTube. Do usłyszenia!